Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jaki może być koniec miesiąca na giełdach? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście przypominam, że tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jaki może być koniec miesiąca na giełdach? Zaczynamy bardzo ciekawy tydzień, podczas którego najważniejsze wydarzenia to będą decyzje banków centralnych. Poznamy decyzję Fedu w środę, poznamy ECB, w czwartek poznamy dane z rynku pracy, więc wydarzenia, które będą miały miejsce, będą niosły ze sobą potencjał gigantycznej zmienności i warto być na to gotowym, ale także kończymy styczeń. Styczeń był rewelacyjnym miesiącem dla inwestowania na rynkach finansowych, ponieważ giełdy papierów wartościowych wyraźnie wzrosły, popyt pojawił się na obligacje i początek tego roku wydaje się być niezwykle optymistyczny dla ryzyka, a giełdy papierów wartościowych zachowują się tak, jakby miały dyskontować miękkie lądowanie światowej gospodarki, a nie jakąś twardą, mocną recesję. Warto być tego świadomym. No i jaka może być końcówka miesiąca? Czy ona przyniesie kontynuację tych tendencji, które były obserwowane od samego początku tego miesiąca, czy też dojdzie jednak do korekty, czy będziemy mieć do czynienia z zatrzymaniem, czy będziemy świadkami pewnego rodzaju odwrócenia tendencji? Warto być gotowym na każdy scenariusz, ale moim zdaniem sytuacja i wykresy jednoznacznie sygnalizują, że pewien kierunek może być przez rynki finansowe wybrany. No i co tutaj widać? Chciałbym zacząć od wykresów dotyczących kryptowalut. Kryptowaluta była ostatnim rynkiem, który nie chciał dołączyć do popytu na ryzyko, ale od połowy stycznia popyt na ryzyko także zaczął atakować Bitcoina. Kryptowaluta zaczęła bardzo wyraźnie zyskiwać na wartości. Gładko została pokonana średnia krocząca 200-sesyjna na wykresie dziennym. Na wykresie zaczęło dochodzić do odwrócenia tendencji krótkoterminowej, spadkowej na wzrostową. Na rynkach regulowanych powstawały luki wzrostowe i nawet dzisiaj o poranku także widać, że pewnego rodzaju malutka luka stała się faktem. Ale popyt na ryzyko, który zaczynał wspierać kryptowaluty, sprawia, że można śmiało powiedzieć, iż będziemy wkrótce świadkami decydujących momentów w średnim terminie na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. A dlaczego tak się stanie? Myślę, że warto wtedy zwrócić uwagę na wykres długoterminowy, na wykres tygodniowy, gdzie w okolicach 24 700 dolarów przebiega średnia 200-sesyjna i być może to ona będzie wkrótce testowana, a łącznie z oporem w okolicach 25 100 dolarów tworzy niezwykle istotną strefę oporu, w której pokonanie oznaczać będzie długoterminowe odwrócenie tendencji na kryptowalucie ze spadkowej na wzrostową. Jeżeli tak się stanie oczywiście, to sygnały prowadzące do tezy, iż zaczyna się następna fala hossy, mogą być uzasadnione. Do halvingu jeszcze parę miesięcy, ale już popyt na ryzyko atakuje. Myślę, że zmagania względem średniej 200-sesyjnej będą miały kluczowe znaczenie. Jeszcze raz przypominam, to są rejony 24 700 dolarów, a z każdym tygodniem średnia podnosi się o około 100 dolarów, czyli cały luty wygląda na to, że będzie oznaczał, że średnia krocząca zacznie potwierdzać niezwykle duże znaczenie oporu w rejonie 25 100 dolarów. Popyt na ryzyko atakuje, popyt na ryzyko jest widoczny przede wszystkim na giełdach papierów wartościowych. I właśnie o tym, że giełda papierów wartościowych na Wall Street także wkrótce wybierze albo już wybiera kierunek ruchu w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach, świadczy zamknięcie piątkowej sesji. Piątek przyniósł nam już wyraźne oddalenie się od potężnego punktu odniesienia w rejonie 4000 punktów na indeksie Standard & Poor's. To było miejsce, gdzie przebiega
Po pierwsze, roczna linia Bessy, która jest widoczna na wykresie w tle, oraz także kilkadziesiąt punktów niżej przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym. Dlatego też bardzo gładkie przejście strefy okolic 4000 punktów moim zdaniem sygnalizuje, że giełda papierów wartościowych na Wall Street, która jest generalnie najsłabszym ogniwem giełd papierów wartościowych na świecie w sytuacji, kiedy euro-dolar rośnie i kapitał z całego świata wycofuje się z Wall Street i szuka na całym świecie stopy zwrotu, takie zachowanie giełdy papierów wartościowych na Wall Street, indeksu Standard & Poor, wskazuje na rosnącą szansę na dyskontowanie przez giełdę miękkiego lądowania światowej gospodarki. Giełda dyskontuje scenariusze zachowania gospodarki w perspektywie następnych 6 do 9 miesięcy, więc jeżeli giełda papierów wartościowych rośnie, to w takiej sytuacji oczywiście oznacza to, że rynek wybiera dyskontowanie miękkiego lądowania i to, że spowolnienie gospodarcze, recesja będzie płytka, będzie krótkotrwała i nie czeka nas jakieś gwałtowne, mocne hamowanie gospodarki. To jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, a potwierdzeniem tego jest na wykresie tygodniowym, jak ładnie trwa kontynuacja odbicia wzrostowego od średniej 200-sesyjnej. Na wykresie tygodniowym ta średnia przebiega teraz w okolicach poziomu 3700 punktów. Dlatego też jestem coraz większym optymistą, patrząc przez pryzmat wykresów tygodniowych, zwłaszcza tego na Wall Street, na to, co się może wydarzyć na giełdach papierów wartościowych w przyszłości. Ja jeszcze raz przypominam, giełdy papierów wartościowych dyskontują pewien wariant rozwoju sytuacji gospodarczej w przyszłości. Jeżeli giełda papierów wartościowych rośnie, oznacza to, że rynek zaczyna dyskontować optymistyczne scenariusze rozwoju wypadków w gospodarce całego świata, ale też oczywiście przede wszystkim na indeksie Standard & Poor dla Stanów Zjednoczonych. I oczywiście relatywnie mocniejsze zachowanie widać cały czas na indeksie giełdowym w Europie, w tym na tym najważniejszym, czyli na DAX-ie, gdzie moim zdaniem obrona poziomu 15 000 punktów otwiera perspektywę ruchu ku maksimum wszechczasów. I jeżeli te dane makroekonomiczne, które poznamy w tym tygodniu, czyli przede wszystkim decyzje banków centralnych oraz dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych będą sprzyjały popytowi na ryzyko, jeżeli tak zostaną odczytane, to otworzy się perspektywa do ataku na te maksima na indeksie DAX w perspektywie oczywiście następnych dni i tygodni. Perspektywa azjatycka jest taka, że dzisiaj wracają do gry inwestorzy z Chin po dyskontowaniu przez cały tydzień Świąt Bożego Narodzenia. Giełda papierów wartościowych w Chinach w momencie tworzenia tego wpisu jest na lekkich minusach. Mamy także sesję spadkową na giełdzie w Hongkongu. Obserwujemy także cofnięcie na indeksie giełdowym w Korei. Dlatego też optymizm płynący z giełd papierów wartościowych z Azji nie jest aż tak duży. Natomiast myślę, że warto cały czas pamiętać o tym, że Europa żyje tutaj swoim własnym życiem i jest relatywnie zdecydowanie lepsza i zachowuje się w taki sposób, że tak jakby kapitał, który szuka gdzieś na świecie stopy zwrotu, ulokował się właśnie w Europie, a zachowanie euro-dolara jest tego najlepszym wyznacznikiem. Dlatego też spodziewam się dzisiaj w Europie otwarć mniej więcej neutralnych z lekką przewagą niewielkiego pesymizmu. Inne rynki ryzyka. Piątkowa sesja przyniosła próbę wywołania tendencji spadkowej na cenie miedzi. Natomiast myślę, że najbliższe godziny będą jednak upływały pod znakiem próby wywołania nawrotu do tendencji wzrostowej. Cały czas jesteśmy generalnie w strefie konsolidacji i mała zmienność jest tego najlepszym dowodem. Kiedy obserwujemy zachowanie ceny złota, to utrzymanie nad poziomem $1900 także faworyzuje scenariusze prowzrostowe i tutaj ta korelacja, powiązanie między zachowaniem ceny złota a kursem euro-dolara plus oczywiście ze spadającymi rentownościami amerykańskich obligacji faworyzują scenariusze prowzrostowe. Warto być jednak także świadomym, że nad poziomem $1950 co kilka dolarów mamy mocniejsze opory,
a to może być hamulcem dla perspektyw wzrostowych, ale jednak także należy pamiętać, że na rynkach finansowych, na giełdach hossa to jest wspinaczka po ścianie strachu i w tej sytuacji, kiedy giełdy papierów wartościowych atakują opory, a nic nie jest w stanie wywołać tutaj korekty spadkowej, to oczywiście scenariusze prowzrostowe stają się jeszcze bardziej zdecydowanie preferowane. Jeżeli do tego dołączy pokonanie dwuletniej linii trendu spadkowego na cenie srebra, to oczywiście sygnały płynące z analizy międzyrynkowej jeszcze bardziej będą wzmacniały tezę o tym, że cena złota będzie miała potencjał ku temu, żeby trwale przejść nawet poziom psychologicznych $2000. Dlatego też, jeżeli inwestujemy na rynku złota, obserwujmy rynek srebra i równolegle, jeżeli inwestujemy na rynku srebra, monitorujmy w czasie rzeczywistym, co się dzieje na złocie. W tym wypadku analiza międzyrynkowa sprawdza się wyśmienicie. Kolejny rynek surowcowy, na który warto zwrócić uwagę, to jest rynek ropy naftowej. W poprzednim tygodniu była spora szansa na to, żeby opory w okolicach $82 były pokonane, jednak to się nie stało. I wygląda na to, że będziemy mieć powrót do średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym w rejonie $77. I jak widzimy na wykresie, znaczenie tego poziomu coraz bardziej rośnie. Znaczenie konsolidacji, która się tutaj buduje, także ma znaczenie i zachowanie ropy naftowej tutaj nie sygnalizuje nam żadnego nowego kierunku ruchu poza tendencją do trendu bocznego. Będziemy także tutaj obserwować zachowanie ceny węglowodorów, ponieważ przekłada się to bezpośrednio na oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. No i ropa naftowa z tego tytułu oczywiście ma duże znaczenie. Amerykańskie obligacje na chwilę obecną są dość stabilne. Te rejony w okolicach 3,50% na rentowności wyglądają, że będą punktem odniesienia przed środowym Fedem, przed czwartkowym ECB i przed piątkowymi danymi z rynku pracy. No i moim zdaniem w scenariuszu bazowym jest to, że będziemy się tutaj konsolidować, oczekując na wszystkie informacje fundamentalne, makroekonomiczne, które będą w stanie ruszyć dalej rynkiem. Obserwujmy także zachowanie euro-dolara, a w tym wypadku, jak widzimy, nie ma ochoty na wywołanie jakiejś większej korekty spadkowej. I jeżeli coś nie chce spadać, to stare rynkowe powiedzenie mówi, że będzie to rosnąć. W tym wypadku instrument finansowy, jakim jest euro-dolar, zwiastuje moim zdaniem większe szanse na wzrosty niż na spadki, a potężne opory są już w rejonie 1,10 i myślę, że po tych decyzjach Fedu, ECB, danych z rynku pracy jest ogromne, duże i rosnące jeszcze bardziej prawdopodobieństwo, że te opory będą atakowane z dużą szansą na to, żeby były pokonane. I jeszcze raz chciałbym podkreślić, jakie jest gigantyczne znaczenie osłabienia amerykańskiego dolara, które oznacza wypływ kapitału z Wall Street i szukanie przez niego stopy zwrotu na całym świecie. I w tym wypadku oczywiście powiązanie jest bardzo dobrze widoczne na przykład z giełdą papierów wartościowych w Warszawie, czy też, tak jak było przed chwilą wspomniane, na rynku złota. Te powiązania amerykańskiego dolara są naprawdę ogromne. Rynek forexowy to także pary związane z jenem, ale jak widzimy po poprzednim tygodniu para dolar do jena nie była w stanie sforsować najbliższych oporów, dlatego też scenariusze prospadkowe są moim zdaniem cały czas obarczone większym prawdopodobieństwem realizacji i ostatnie dni przynoszą nam także próbę umocnienia funta brytyjskiego, ale w tym wypadku niewiele się tutaj nowego dzieje. I teraz przejdźmy do polskich aktywów. Po pierwsze polskie obligacje, które moim zdaniem aż się proszą o to, żeby wywołać następną falę impulsu wzrostowego, czyli spadku rentowności polskich obligacji na fali oczekiwań pogłębiania tendencji dezinflacyjnych, oczekiwań na spadki stóp procentowych w Polsce pod koniec 2023 roku. Dlatego też jestem nastawiony na to, że nastąpi prędzej czy później następna fala ruchu ku polskim obligacjom i jeżeli równolegle dołączą do tego nowe sygnały kupna polskiego złotego, a takim moim zdaniem wskazaniem byłoby to, gdyby doszło do pierwszego od wielu dni zamknięcia
sesji dziennej na euro-złotym poniżej poziomu 4,70, to w takiej sytuacji sygnały byłyby jeszcze bardziej wzmocnione i dzisiaj będę oczekiwał właśnie na to, czy euro-złoty zamknie dzień poniżej poziomu 4,70. Im głębiej, im mocniej spadniemy poniżej tego poziomu, tym większa szansa na realizację scenariuszy pro-polskie aktywa, bez względu na to, gdzie ten kapitał będzie się lokował, czy też na obligacjach, czy też na rynku akcyjnym. Jeżeli oczywiście euro-dolar będzie równolegle kontynuował tendencję wzrostową, to jest większa szansa na to, że umocnienie pójdzie względem amerykańskiego dolara, a przejście poziomu wsparcia, który jest widoczny na wykresie, czyli rejon 4,25-4,29, będzie zachęcało do tego, żeby w bardzo szybkim tempie przetestować wsparcie w rejonie 4 zł. I jeszcze raz pamiętajmy, że spadki dolar do złotego oznaczają zmniejszenie presji inflacyjnej w naszym kraju. Każdy spadek dolar do złotego o 10 groszy oznacza zmniejszenie presji średniorocznej na inflację o około 0,1 punkta procentowego, czyli naprawdę dość wyraźne umocnienie złotego będzie oczywiście także wywoływało naturalne sprzężenie zwrotne dodatnie na rzecz procesów dezinflacyjnych, na ich pogłębienie. No i oczywiście umocnienie złotego, umocnienie polskich obligacji powinno równolegle następować ze wzrostami indeksu giełdowego, w tym wypadku WIG20, który jest najciekawszy, który odzwierciedla to, jak kapitał zagraniczny dopływa albo wypływa z naszego kraju. Jeżeli równolegle euro-dolar pójdzie w górę, to moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że cała strefa potężnych oporów 1980-2000 punktów zostanie tutaj złamana i otworzą się perspektywy do ruchu nawet w rejon 2400-2500 punktów, gdzie mamy opory wynikające z wieloletniej analizy technicznej. Wydarzenia, które będą miały miejsce w tym tygodniu, mają potencjał ku temu, żeby dać właśnie przełamanie potężnych oporów na indeksie WIG20, a jak widzimy tutaj na wykresie, jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym oraz także, gdzie przebiega psychologiczne znaczenie tego poziomu 2000 punktów. Można się z analizą techniczną zgadzać albo się nie zgadzać, ale należy pamiętać o tym, że zdecydowana większość uczestników rynku patrzy na analizę techniczną, posługuje się nią, wykorzystuje ją do dokonywania transakcji, więc warto wiedzieć, co myśli Twój przeciwnik na rynkach finansowych, a Twój przeciwnik na rynkach finansowych wykorzystuje analizę techniczną, więc w takiej sytuacji warto się posiłkować nią i patrzeć, gdzie są wskazywane ważne rejony, ważne miejsca, ponieważ tam mogą się grupować zlecenia kupna bądź też sprzedaży, a ich przełamanie napędza wtedy sytuację, tendencje na rynku finansowym. I takie są moje przemyślenia i odpowiedź na pytanie, jaki może być koniec miesiąca na giełdach. Jestem optymistycznie nastawiony. Spodziewam się, że dobra passa i dobry początek roku będzie zwiastunem optymistycznego rozwoju wydarzeń także w lutym. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam wszystkich do śledzenia mojego portfela. Edycja styczniowa właśnie teraz trwa. Jeżeli ktoś chce śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.